Przestań przeżywać, jeszcze przyjdzie nasz oficer i cię zobaczy. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Romku, słuchaj uważnie. Tym razem będziecie musieli przemierzyć wiele kilometrów, ale zanim otrzymacie zadanie, uzupełnijcie paliwo w terenówce. A może zdradzić, dokąd jedziemy? O, to częściowo, jakby to rzec, misja tajna. A zatem wszystko w swoim czasie. Pustynia Błędowska, poligon Orzysz oraz niemiecki Cuxhaven. Regiony te łączą dwie rzeczy – piasek i wojsko. To aktualne bądź już nieczynne poligony, na których dominuje roślinność specyficzna dla piaszczystego podłoża. Coś się nie śpieszą. Czy wysłaliśmy im już zadanie udania się na pustynię błędowską? Widzę, że tak, doskonale. Doskonale. Kolejne zadanie, pustynia błędowska. O, dobrze. No, ale wiesz co? Ona zupełnie zarasta, przecież jej już nie ma. No tak, ale trwają tam obecnie projekty mające na celu przywrócenie dawnych siedlisk, w tym naturowych. No to chodź, idziemy. No, spróbujmy może na początek podjechać od strony Hechła. Tam może być bardzo ładny widok. Pustynia Błędowska to nie tylko ładne widoki. To dość nietypowy obszar objęty programem Natura 2000. Występuje tutaj około 350 gatunków roślin. Wiele z nich to rośliny typowe dla nadmorskich wydm czy terenów pustynnych. Czy ty wiesz, że od I wojny światowej jest tu poligon wojskowy? Obecnie też? Tak, a główne działania przywracające pustynię odbywają się w południowej części. No to jedźmy tam. Mamy jakiś sygnał z północnej części? Z poligonu? Coś tam się dzieje w ogóle? Z tą tajną misją to miał być oczywiście żart, jakby. Cześć. Cześć. Cześć, Małgosia. Michał. Cześć, Romek. Michał. Cieszymy się, że do nas dotarłeś. Mam nadzieję, że powiesz nam kilka ciekawych rzeczy na temat pustyni błędowskiej. Tak wyglądała pustynia w latach 50. XX wieku. Skąd tu się wzięła pustynia? Człowiek ją stworzył. Jak to? No, jeszcze w czasach średniowiecza, kiedy na tym terenie zostały odnalezione rudy metali, to żeby z tych ród powstał metal, to trzeba było wycinać lasy, żeby pozyskać drewno. I jak te lasy się wycięło, to pod spodem był piach. Piach, który tutaj przyniósł lodowiec w trakcie zlodowaceń, wielkiego zlodowacenia Europy. I na tym piachu nie odtworzył się już ten naturalny, dawny drzewostan, tylko powstały murawy napiaskowe. A popatrzcie tutaj, przed całym procesem wycinki i karczowania najpierw w teren weszli saperzy i rozminowali cały obszar. Bardzo dużo było tutaj pocisków moździerzowych. Jak to mówią, dla mnie bomba. Nie wiem jak dla wojska. To taki żart o tematyce wojskowej.
Tak właśnie wygląda odnawianie pustyni. Może wygląda to troszkę drastycznie, ale nie ma innej metody. No dobrze, ale po wykarczowaniu przecież za jakiś czas ta pustynia i tak zarośnie. I to tak będzie w kółko? No musimy tak pokierować tymi naszymi działaniami, żeby stworzyć tutaj siedlisko, które będzie samoistnie się odtwarzało i nie będzie zahamujemy procesy sukcesji. W północnej części teren jest mniej zarośnięty. Dlaczego? Po pierwsze, że to jest poligon. Wojsko tam działa, wojsko potrzebowało obszar otwarty. A dodatkowo tutaj, na tej południowej części, człowiek w drugiej połowie XX wieku wielokrotnie przyczyniał się do dosadzania lasu, aż w końcu doprowadziło to do stanu, że cały obszar pustyni został zarośnięty. Znaczącą rolę w przywracaniu pustyni błędowskiej ma gmina Klucze oraz wojsko, które tutaj wspólnie realizują projekt LIFE. Pustynia jako unikatowa atrakcja turystyczna przyniesie w przyszłości sporo korzyści gminie, a także jej mieszkańcom. Romku, musicie uważać, żeby nie zapuszczać się w stronę północnej części, to znaczy w stronę poligonu. Tam nie ma nic ciekawego. A co to? Też jakaś tajemnica wojskowa jest? Widać już taką pierwszą działalność wiatru. Na powierzchni wiatr drobinki piasku układa w takie charakterystyczne wałeczki, ripple marki. No, to znaczy, że projekt działa. No działa. Ripple marki to charakterystyczne fałdy piasku, które tworzy wiatr. W ten sposób górne warstwy piasku przemieszczają się po terenach pustynnych. A swoją drogą nadałeś już rozkaz? Znaczy informację o nowym zadaniu. Zgadnij, gdzie nas wysyłają? Pustynia Gobi. Nie, poligon Orzysz. No prawie tak samo daleko. Prawie. Pozostajemy w klimatach wojskowych. Dzień dobry. Dzień dobry. To z panem mieliśmy się spotkać. Tak, dokładnie. Misja Natura, witam Państwa. Nasz poligon jest w stanie zabezpieczyć szkolenie prawie wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Mamy rzadkie przykłady flory i fauny, m.in. wrzosowiska, sasanka otwarta i cietrzew. A jak duży jest ten obszar? Łącznie jest to około 17 000 hektarów. Wyślij jeszcze Małgorzacie i Romkowi namiary na tego ornitologa, Mariana. Wiesz tego, który będzie ich nowym przewodnikiem. Mamy już jakieś namiary na ten poligon? Cześć, Mariana. Cześć. Cześć. Witam. Trochę inaczej wyobrażałam sobie poligon, szczerze mówiąc. Jakoś taki zarośnięty. No, jesteśmy na obrzeżach poligonu, ale to wspaniałe środowiska. Jesteśmy w dolinie rzeki Święcek, wokół której roztaczają się rozległe połacie szuwaru trzcinowego, tużycowiska, bagienne brzozowe laski. Oczywiście to jest jedno ze środowisk, które są chronione na poligonie, bo oprócz tego są oczywiście rozległe piaszczyste wrzosowiska, murawy napiaskowe, otwarte powierzchnie porośnięte trawami. A od którego roku realizujecie tutaj program Natura 2000? Natura 2000 trafiła tu, tak jak w całej Polsce, w 2004 roku i ten teren znalazł się oczywiście od razu na liście naturowej, ponieważ wcześniej mieliśmy tutaj dość dobre rozpoznanie przyrodnicze. Wiedzieliśmy o występujących tu rzadkich, ginących gatunkach ptaków, także ssaków, a nawet niektórych roślin. A to miejsce zawsze tak wyglądało? Nie, to miejsce mocno się zmieniło w minionych 20 latach. Gdybyśmy byli tutaj w latach 80., widzielibyśmy pasące się krowy. Wielu rolników zrezygnowało z gospodarowania, pojawiły się bobry i dziś wróciła tu przyroda. Mamy tu taką naszą małą wieprzę. Jesteśmy w sercu ostoi jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków Polski, cietrzewia. To m.in. dla tego ptaka ten teren został objęty ochroną jako obszar Natura 2000. Tutaj ten interesujący gatunek ma wszystko to, co potrzebuje do swego życia, czyli są to
wrzosowiska, wstępne stadia sukcesji, czyli odrastające, rosnące brzuski. To jest właśnie to, co ten gatunek preferuje najbardziej. No i bardzo ważna rzecz, to jest teren poligonu, stąd jest to jedna z największych ostoi tego ptaka w kraju. Cietrzew niegdyś był gatunkiem bardzo licznym. Obecnie jest to gatunek silnie zagrożony i m.in. obszar Natura 2000, który nas tu otacza, został stworzony m.in. przede wszystkim dla ochrony tego pięknego kuraka. Jeśli w ogóle nie pokażemy wojska na poligonie, to kto w to uwierzy, że to poligon jest, a nie jakiś tam rezerwat? Nie, no jasne, oczywiście, to przypadek. Tak, no słuchajcie, tutaj chciałem wam pokazać, jak wygląda zabezpieczenie poligonu na wypadek pożaru. Wiadomo, pożary dosyć często wybuchają przy pociskach, które tutaj spadają. I żeby ten ogień z tych terenów otwartych nie przeniósł się na lasy, po to jest tworzony pas taki mineralny 30-metrowy, przygotowany przez wojsko. Oni mają obowiązek w ramach warunków rzutowania poligonu przygotować takich pasów i ich mineralizowanie. No ale dzięki temu, że jest poligon i że takie pożary wybuchają i ten poligon nie zarasta i stwarza możliwości bytowania różnym gatunkom. A kiedy ostatnio jakiś większy pożar tutaj był? Znaczy pożary generalnie są wiosną. Wtedy, kiedy na poligonie ten śnieg szybciej schodzi niż na terenach gdzieś tam w drzewostanach i wtedy w jakichś fragmentach ten wrzos się wypala. No nie są to duże obszary, bo w tym momencie nasza obserwacja jest dosyć na tyle skuteczna i szybko reagujemy. I te pożary są gaszone, no można powiedzieć, zarodku. Czyli tak około kilku hektarów się może wypalić jednorazowo najwięcej. Zobaczycie się teraz z Jarosławem Wołkowyckim. Leśniczym, którego pasją jest filmowanie przyrody. Jesteśmy na terenie poligonu Orzysz, który charakteryzuje się dużą różnorodnością środowisk. Łąki w dolinach śródleśnych rzek przekształciły się w obszerne trzcinowiska i łozowiska. Warunki te sprzyjają rozwojowi i rozrodowi rzadkich gatunków zwierząt. A jakie ciekawe gatunki tutaj obserwowałeś? W tym miejscu najczęściej widywałem żurawie oraz kropiatki. I udało ci się sfilmować żurawie? Wielokrotnie filmowałem żurawie budujące gniazdo, wysiadujące jaja i odchowujące tu młode. Żurawie są zagniazdownikami i młode po wylęgu opuszczają gniazdo. Prowadzą je oboje rodzice, choć na noc przez pierwszy miesiąc wracają na gniazdo. A jaką dużą zwierzynę udało ci się sfilmować, sfotografować? Największym przedstawicielem ssaków zamieszkującym poligon i to środowisko jest łoś. Znajdują tu doskonałe warunki. A jak jest z populacją łosia na poligonie Orzysz? Populacja łosia na poligonie Orzysz szacowana jest na około 250 osobników i wydaje się, że to jest optymalna pojemność. Dorosłe osobniki czują się tu w miarę bezpiecznie, jednak młodzież i przede wszystkim młody przychówek łoszaki narażone są na ataki tutejszej watachy wilków. Romku, a teraz niespodzianka. Czas na chwilę relaksu. Udacie się do gospodarstwa agroturystycznego państwa Chojnowskich i odpoczniecie sobie w siodle. No ale Małgosia przecież nie potrafi. To się nauczy. Zrozumiano? Tak jest. Oj, nie. Spokojnie, proszę nie wpadać w panikę. Nie, chyba wolę Nic chodzić. złego nas nie spotka. Bliskość czystych lasów i jezior sprzyja zainteresowaniu turystów odpoczynkiem w tej okolicy. Państwo chojnowscy postawili na wypoczynek w siodle. Organizują przejażdżki dla dzieci i dorosłych, jak również hipoterapię.
Można więc śmiało powiedzieć, że okoliczni mieszkańcy wymiernie zyskują na programie Natura 2000, zarabiając na agroturystyce. Ale nie tylko. Zarabiają także na produkcji znakomitych miodów. Witaj Marku, już jesteśmy. Okej. O, udało mi się znaleźć matkę, żeby wam pokazać właśnie. To jest ta oznakowana, to jest właśnie pani królowa. Ona ma tutaj taką etykietkę i tutaj wokół jest taki wianuszek pszczółek, które to jest jej świta. One ją karmią i dbają, żeby jej nic nie zabrakło, co jej potrzebne jest. A ona w zamian składa jajka. A w jakim okresie je tu przywozisz na poligon? Wszystko jest to związane z biologią wrzosu. Kwitnienie zaczyna mniej więcej początkiem sierpnia, kończy w pierwszej dekadzie września. To tak 3-4 tygodnie, w zależności od pogody, jaka jest, to może troszeczkę wcześniej, ale zazwyczaj pierwszy tydzień sierpnia i pierwszy tydzień września to są te 4 tygodnie dla wrzosu. A jak dużo pasiek jest na poligonie? Na poligonie w tym roku przywiozło około 14 pszczelarzy swoje pasieki. Siłą rzeczy nastąpiła taka współpraca między wojskiem a lasami. Jest to też okres bardzo łatwopalny, dlatego też wojsko się ogranicza z ostrym strzelaniem, żeby nie powodować pożarów, które są zagrożeniem zarówno dla wrzosów, jak i dla całych drzewostanów, które otaczają te wrzosowiska. To jest jeden z głównych zapylaczy. Jeżeli nie byłoby tego zapylacza, gdybyśmy nie przywozili tych pszczół tutaj na wrzosy, wrzosy nie miałyby owoców, a jeżeli nie miałyby owoców, nie miałoby kolejnych pokoleń. A oprócz tego jest to świetna pasza dla zwierząt, dla jeleniowatych, dla saren, dla łosi. To naprawdę one tutaj przychodzą i mają na czym żerować. Romku, czas odwiedzić jeszcze jeden poligon, na którym funkcjonuje program Natura 2000. Z tym, że jest to poligon od 2003 roku nieczynny i znajduje się około 1000 kilometrów na zachód, w niemieckiej Saksonii. Bez odbioru. Spocznij. Hi, hello. Hello, Romek. Bernard, gdzie my się znajdujemy? Jak nazywa się to miejsce i co tu chronicie? Znajdujemy się w Cuxhaven, w najbardziej na północ wysuniętym mieście Dolnej Saksonii w Niemczech. Tu mamy Park Narodowy, a tam położone są wrzosowiska. Zarówno jeden, jak i drugi obszar jest chroniony przez różne przepisy prawne. Obszary te stanowią zróżnicowany wachlarz siedlisk, tworzących tutaj bardzo istotny naturalny krajobraz. Na pewno sobie poszedł? Dziwne. No w sumie od 2003 roku te tereny już nie są we władaniu wojska. Jest to miejsce o intensywnej aktywności w ramach sieci Natura 2000 w Europie. Jest to jedno z bardzo nielicznych miejsc, w których możemy znaleźć obszary o takiej klasie suchości piaszczystych gleb, w wilgotnych warunkach klimatycznych w sąsiedztwie Parku Narodowego Morza Wattowego. Mamy również wsparcie dla naszych działań ochrony przyrody ze strony różnych dużych zwierząt, takich jak bydło heka, koniki oraz żubry. Na czym polega eksperyment z żubrami na obszarach Natura 2000? Głównym zadaniem kontrolowanego wypasu żubrów na pastwisku jest obserwacja i zbieranie doświadczeń w zakresie zarządzania terenami trawiastymi. A szczególnie kontrolowane zmniejszanie liczby gatunków inwazyjnych, takich jak czeremcha amerykańska, która została sprowadzona z Ameryki Północnej.
To stanowi dla nas problem, ponieważ jest to bardzo żywotna roślina i szybko odrasta. Kiedy wytniemy jedno drzewo, 2 inne wyrastają z ziemi. Tak więc żubry mają szczególną pracę do wykonania w zakresie przerzedzenia obszarów leśnych. Chcemy dać więcej światła w tych bardzo gęsto zalesionych obszarach, a żubry są zdolne zmniejszyć populację drzew i krzewów czeremchy amerykańskiej, a także sosny. Nie chcemy łączyć wypasu bydła heka z konikami polskimi. Być może zrobimy to później, kiedy będziemy mieli możliwość rozwoju innych obszarów, ale obecnie chcemy zrobić pierwszy krok i nabrać doświadczeń w obchodzeniu się z tym gatunkiem. No nie, sami sobie zakłócamy połączenie. Nie no, zaraz, chcieliśmy odzyskać łączność, no to już chyba nie jest tajne. Który chcesz? Z owocami. Masz pół minuty na odzyskanie połączenia. I nie interesuje mnie, jak to zrobisz. Smakuje wam nasze mleko? Ja. Tak, jest fantastyczne. Das ist sehr schön, dass sie Ihnen schmeckt. Wir haben Cieszę się, że wam smakuje. Mamy tu specjalną produkcję, tak zwaną ekologiczną. Mleko jest tylko pasteryzowane i posiada wszystkie wartościowe składniki. Krowy nie są wyprowadzane cały czas na pastwiska, ale wyjątkowo wyprowadzane są na teren Narodowego Parku i same muszą tam się żywić. To jest ekologiczne jedzenie, bez żadnych domieszek syntetycznych. Samo zdrowie. Składające się nie tylko z trawy, ale też z różnych wartościowych roślin. Rozpoczynając naszą misję, no, spodziewałem się jak zwykle wielu odkryć, ale nie sądziłem, że piaszczyste poligony mogą stać się przykładem krain mlekiem i miodem płynących. Misja zakończona.